Dzień dobry, jest ostatni dzień sierpnia, 31. Dzisiaj taki film zrobię, tak ogólnie przejdę się po tym moim ogródku, bo ostatnio tylko wrzucam o arbuzach i jeszcze raz arbuzach, trochę o melonach filmy. A teraz jak to wygląda na koniec sezonu. Sezon zapowiada się długo, ale co z tego, jak wiele roślin już żywot swój kończy. Tu są mieczyki. Ktoś mi mówił, że jak sadzę tak późno, w czerwcu, na początku, cebulki, to one nie zakwitną. A zakwitły, guzik, prawda? Zakwitły. Późno, bo późno, ale są. Łodygi mają brzydkie. Ta rdza przeklęta jest, nie wiem jak się nazywa ta choroba. Czy to rdza rzeczywiście w nazwie? I co dalej? Czeka mnie sprzątnięcie stanowiska właśnie arbuzowego. Te suche pędy są do usunięcia. Zbieram nasiona w papierowe torebki, wiele kann. Jeszcze nie zakwitło, więc nie zbiorę z nich nasion, a tak liczyłam na to. Ale no cóż, trudno. Tu mamy sałatę rzymską. Powinnam ją usunąć, ale szkoda mi. Troszkę nasion zawiąże się. Taki pokrój bardzo podoba mi się, kolumnowy, więc rosną. Tu mam już zebrane aksamitki, różne kolory, kleomę, jasny róż, ciemny fiolet, białe. Przepraszam, jeszcze jedno, właśnie przepraszam, że nie odpisuję na komentarze, albo z opóźnieniem, bo nie mam czasu, bo tak, jak odpiszę jednemu komuś z Państwa, a drugiemu nie, no to tak jakby dyskryminowany był ktoś, więc albo nie odpisuję, albo odpisuję kilku osobom. No, taki brak czasu jest, bo wiecie, robota jest teraz, co by nie było. A i tak dalej, także jeszcze raz przepraszam. Nadrobię to na pewno. No ale pierwszą kolejność niestety mają te warzywa, rośliny, które trzeba przerabiać, zrywać. Tutaj szykują się winogrona, odmiana nieznana, bardzo dobre, gruby owoc, piękne liście jasnoróżowe są właśnie u tej nieznanej odmiany wczesną wiosną. No więc właśnie przerabianie warzyw to jest numer 1. Nie tylko ja tak mam, wiem, ale to może ktoś się poczuć obrażony, więc jeszcze raz przepraszam bardzo. Spójrzcie tu, zanim pójdę do ekstra giga nasion kanny. Taki kwiat rozwija się. Obalił nam się słonecznik. Już jest podwiązany, ale troszeczkę kannę przygiął. Odmiana Musifolia rubra z nasion wysiana 28 stycznia. Ale mi nie wygląda na Musifolię rubrę. Absolutnie nie. Nasionka od kogoś dostałam. Bo rubra ma ciemne liście, bordo. Chodźmy teraz tam do takiej wielgachnej kanny, która ma chyba ze 2,70 m do końca kwiatka. Te arbuzy również do zbioru, zaschły im pędy. To z Carolina Cross. A tu większa. Jeden krzak cyni, kolos. Tu rośnie kanna, która jeszcze nie zakwitła. To kleomę biała. Tender Sweet Orange czeka na zbiór.
Kanna odmiana Black Knight. Wielgachna, wielgachna. I tu zobaczcie, otwierają się nasienne koszyczki. Największe, jakie kiedykolwiek zebrałam. Tu jeszcze nie gotowe do zbioru. Tu malutki. Te też dopiero dojrzewają. A że pogody przepiękne, temperatury bardzo wysokie, ponad 30 stopni przez jeszcze ponad tydzień przynajmniej, to też wszystko zdąży dojrzeć. Deszczu na horyzoncie nie widać, więc nie grozi też zgnicie, spleśnienie. Pierwszy raz mam tak wielgachną kannę. Nie nawożona specjalnie, po prostu obornik, kompost w dołku. Krystalon zielony dwukrotnie, raz czerwony. Dziwaczki. Nie zbieram w tym roku nasion, bo one same się wysiewają, nasiona przetrwają. Te mrozy, które u nas bywają, czyli minus chyba 18 to maks. To też powstało z nasion. Słoneczniki. I znowu nie wyszło tak, jak chciałam z nasadzeniami. Ale to jest tak zawsze. Już jestem, że tak powiem, nastawiona na to. Słonecznik kolejny, piękny. Wydaje mi się, że to jest odmiana Vanilla Ice. Jakoś tak. Tak wygląda cynia marylandzka w chwili obecnej. No ta nie jest tak ta nie jest tak odporna na suszę jak te cynie taliowe czy kaktusowe. Te to odporne byczki, krówki. Pelargonia w skrzynkach, mimo rzadkiego podlewania, też sobie radzi. Dobre to kwiaty na upały. No i teraz tak, z cyni pobieram również nasiona. Pudrowy róż. Tu mamy kannę, która nie zakwitła, a piękne liście ma. Odcień siwy, jakby zszarzały, bordo, zieleń. Assault. 2 sztuki. Jeszcze żadna nie zakwitła. Tu jest jakaś kanna, ale ona ma wirusa. Chyba. Na wyższych partiach liści nie ma. Chyba, że to nie wirus. Kleopatra miała to być. Tu kolejna kanna. I ta Kleopatrą Red miała być. Ale patrząc na liście, wątpię. Nie są dzielone dwubarwnie, tak konkretnie. Pół na pół, ćwierć na 3/4. Żaden z liści taki nie jest. Ale nasiona są. Zbiorę, rzecz jasna. Wolfsong odmiana kanny. Nie wiem, czy będzie miała nasiona. Zobaczymy, może 1 sztukę. Nie każda kanna zawiązuje. A liście zarąbiste. Pattison ma już mączniaka. Prawdziwego.
też do zbioru. Kolos. Kukurydza. Bajkowe barwy. Warto wysiewać słoneczniki różne. Mamy do wyboru różne naprawdę kolory. Co tu jest jeszcze takiego? Kanna kolejna. Kwiat przeoczyłam. Verdi. Tylko nieduża urosła. A czy nasionka będzie miała? Chyba nie. Nie wygląda to na pełny koszyczek. A teraz roślina, którą się zachwyciłam od tego sezonu, bo pierwszy raz ją mam. Wysiałam zatrwian wrębny, odporny na suszę. Ten kolor jedyny taki mam z miksu. Jest jeszcze kilka krzaczków, które jeszcze nie kwitną. A najwięcej mam tej barwy i bardziej wpadającej w niebieski kolor. Wysiewajcie Państwo, szanowni. Zobaczcie, nawet ona jak się położy, to jest fajna, sztywna. Te łodygi też dobrą robotę robią. Liście takie ma. Cynie. Słoneczniki takie brązowe jakby. Tu inna odmiana. Jesień też jest piękna. Zapylacze też przylatują do zatrwiana. Cynia czerwona to świetna plama pośród pomarańczy, różu, żółtego. Zapraszam, słuchajcie Państwo, na kanał o nazwie Brydzia. Pani tam zamieszcza filmy. Niewielką ilość, ale zwróćcie uwagę na dwa ostatnie. O arbuzach i o zawilcach japońskich. No i co mi się spodobało? W głosie tej pani Brydziu, pozdrawiam. Słyszę taki pazur w filmie arbuzowym. Chyba zaczęła się u pani, szanowna koleżanko, miłość do arbuzów. Słyszę tak jakby siebie sprzed kilku lat, na początku. Tam zarąbiste papryki, zobaczycie, no. Z niczego, tak jakby wyrosły, same z siebie, kolosy. A ja wymęczone mam, wypocone. Takie niewielkie. Kanał Brydzia. Fajnie, że pani pokazuje swoje dokonania. No dobra, teraz lecimy dalej. Tak wyglądają pomidory 31 sierpnia. Zieloniutkie. Tfu, tfu, na psa urok. Odpukać. Na razie lecza porobione zostały, czyli pomidor, papryka, cebula. Czas na przeciery. Oby jak najdłużej były w takiej super kondycji, bo jeszcze przecierów nie zrobiłam. Żadnych. Pierwszy raz mamy tak piękne pomidory. Zobaczcie. Niby tym samym karmione. Czy to jest dobór odmian? To jest mega groniasty, czerwony. Czy to dobór odmian? No po prostu rewelka. Wychodzimy. Kanna kolejna.
Musifolia grande. Czyli tam na brzegu pewnie była też grande. Ona zawiązuje nasiona, ale z tego chyba nie będzie nic, albo za wcześnie mówić. Bo ja już kiedyś zebrałam, wysiałam nawet, ale siewki zmarnowałam. Aksamitki, winogrono bezpestkowe, drobne, pyszne. Titonia, chyba inaczej mówimy na to, słoneczniczek meksykański, chyba. Titonia na pewno. Wspaniała roślina, ale późno w kwiat wchodzi u mnie. Pomidorek z miksu nasion. Dalie. No niestety Barbados. Tylko taki urósł do zbioru. Właśnie już nie ma co trzymać. Pęd był zielony, były. A tu dynia służąca za podkładkę, nie pamiętam odmiany. Taki mały kącik. Wiklinowa trzcina doszła. Ła, zakwitła kanna. Patrzcie, szok. Piękna. Konkador z nasion siana w styczniu. Kukurydza. To ta sama, którą już pokazywałam wcześniej, co ma tam tak pięknie wybarwione liście. Tam w pełnym słońcu, tu w cieniu. Inaczej się przebarwia. Te jeszcze nie kwitną kanny. Cynie. Amber z nasion siana styczeń. I zapraszam na kanał kolegi Piotra. Kanna w egzotycznym ogrodzie. Ostatnio zamieścił film, gdzie mierzy swoje kanny wielgachne. Szok, bo to jest człowiek od kanny. Ma wiele innych roślin, ale w kannach specjalizuje się. To jego miłość. Kanna w egzotycznym ogrodzie. U niego można kupić sadzonki również, nasiona, proszę pytać. Takie rarytasy, wiecie, rarytasy przez wielkie R. Szparagi z nasion wysiane rok temu. Na takim niewielkim wzniesieniu. Kanna kolejna przekwitła. Ja chcę nasiona mieć tych super cudów kannen. To była Caprice. Muszę właśnie gromadzić nasiona kannen, bo bulwy bardzo źle mi się przechowują. Dużo marnuje się ich. A z nasion widać, jak kwitną. Mieczyk, gladiole.
piękny. Dopiero nasturcja zakwitła. Tu kukurydza odmiana nieznana. Groszek niebieski nasiona zawiązuje. Jaki tu piękny. O mój Boże, jaki piękny. Chociaż raz udały mi się mieczyki, w cudzysłowie, bo są koślawe. Oho, oho, znowu mnie znalazł kiciuś. Ale mam cebulki, wspomniałam, bardzo późno na wyprzedaży kupione za grosze. I też dadzą radę zakwitnąć, posadzone w czerwcu. One były już z kiełkami widocznymi. Mak ozdobny. Raz posiany, zawsze się wysiewa już. Tylko w tym miejscu bardzo niewielki wzrost ma, ale tam rósł i tam był kolos. Na początku sezonu. Tu cynia cudowna. Też wysiewajcie, proszę, cynię. A na nagietkach zawiodłam się, bo się bardzo kładą. Trzeba je mocno podwiązywać. A chodźmy, jeszcze pokażę pewną roślinkę. To aksamitka, to nie. Liatra z bulwek, zimuje, bylina. Tu jest cyklantera, jedyna sadzonka. Achocha inaczej. Tam idziemy. Siałam nasiona różne. Czy to jest trojeść? Bo nie pamiętam. Tojeść albo trojeść. Ktoś ma taką roślinkę z Państwa? Kwitnie już miesiąc ponad. Tu dopiero zaczyna. To jest ona. Nie pamiętam właśnie, co siałam. A tak dużo. Tu z miksu pomidor na zewnątrz też ma fajne, piękne liście. Kapusty. Bananowiec nie chce rosnąć, późno posadzony. Figa też jako tako. I jeżyna. Kolego Marko, ty masz jeżynę i ktoś z Państwa. Czy u Ciebie też tak dużo mrówek urzęduje na owocach? Nie da się zrywać, żeby człowieka nie oblazły mrówki. Regularnie obrywamy, bardzo plenna. Czy też tak macie Państwo moi, że mrówka na mrówce? Teraz jest pusto już po zbiorze. Nie ma już owoców, ale widzę też, że mało jest czerwonych. Sio,
A tu w kastrze posadzone mam takie papryczki malutkie z miksu jakiegoś. Sadzonki od kogoś, nazwy nie znam. Jako ozdobne chyba, bo tym człowiek to się raczej nie naje. No i jeszcze tu odkryłam jedne, też z miksu sadzonek. Czy to jest ostra papryka? Kto mi odpowie? Kompletnie się nie znam na paprykach, ale ten kształt, takie jakby dzwonki, kojarzy mi się z ostrością. Cóż to za czort? Mniejszy krzaczek też. Chyba jeszcze inna to papryka. Tu rośnie koperek wysiany z 1,5 miesiąca temu. I ogórki jakiś miesiąc temu, ale raczej nie dadzą rady. Ja wiem, że późno, ale to tak celem testu. Chyba nie dadzą rady dać plonów jakichśkolwiek. Rzuciłam po prostu pacynę nasion, wykiełkowała. Kitek oblewa mi, aż ty diable. Na tym kończę, pozdrawiam. Chciałam inaczej pokazać te rośliny moje, a tak wyszło. Taki spacer. Może go teraz wrzucę, może w zimę, zobaczymy. Do widzenia.